Witam Was, drodzy widzowie. Wczoraj udałam się na seans filmu Barbie w swoim rodzinnym mieście, w Mysłowicach. U nas akurat sala była wypełniona po brzegi, co jest rzadkością z racji tego, że Mysłowice mają tylko 70 000 mieszkańców. Frekwencja mnie zaskoczyła i muszę powiedzieć, że ten film był dla mnie sporym zaskoczeniem. Takim zaskoczeniem na plus, ponieważ moje negatywne oczekiwania to zostały rozwiane. Mianowicie bałam się tego, że po pierwsze ten film stanie się taką głupkowatą komedią, nieśmieszną dosyć, a drugie, że będzie nam łopatą wpychany do głowy taki przekaz radykalnie feministyczny w stylu, że kobiety są dobre, najlepsze, najwspanialsze, a faceci są źli, zepsuci i najlepiej, żeby ich prawie w ogóle nie było. Żeby tylko tam sobie stali z boku i właściwie nic nie robili, nie przeszkadzali kobietom, które będą tylko rządzić światem. Okazało się, że te oczekiwania były, to znaczy te obawy nie były prawdziwe. Zaraz opowiem, jak odebrałam ten film. Chcę bardzo serdecznie podziękować osobie, która mnie zmusiła do pójścia na ten film, namówiła, żeby jednak dać mu szansę i zobaczyć. Zanim przejdę do omówienia, to jeszcze wspomnę o mojej przygodzie z lalką Barbie, bo każdy w jakiś tam sposób z lalką Barbie miał do czynienia, jeżeli się urodził po czasie jej powstania. Jeżeli nie bezpośrednio, to chociaż pośrednio. Ja akurat miałam do czynienia z lalką Barbie w tym sensie, że ja osobiście nigdy się lalkami nie bawiłam. Ani tymi, które były pokazane w prologu, czyli niemowlakami, ani lalkami Barbie. Nigdy mnie to nie interesowało, tylko były klocki Lego, rycerzyki z klocków Lego i dinozaury, prehistoryczne zwierzęta. Bardziej mnie to interesowało. Bawiłam się lalką Barbie na usilną prośbę pewnej osoby, która była moim towarzyszem zabaw. Więc to tylko na jej prośbę to miała lalkę Barbie, ja też, no i wymyślała razem ze mną różne scenariusze zabawy, w których była ta lalka Barbie. I pamiętam taką historię, kiedy przyszedł mi do głowy bardzo ciekawy pomysł. Mianowicie, żeby lalkę Barbie pozbawić głowy, żeby zobaczyć, jak ona bez głowy wygląda. No i ja mówię do tej osoby, która ze mną się bawiła, która była miłośniczką Barbie, miała ich z 5-6 i mówię do niej tak, ja mam 9 lat, a ona 4, no to ogromna różnica wieku wtedy i mówię, słuchaj, bo ja chcę zobaczyć, jak wygląda lalka Barbie bez głowy. No to takie zdziwienie, nie? No i odrywam tą głowę od Barbie i co się pokazało? Szyja i taka duża kula u nasady szyi, która była na tą głowę. No i ta osoba zaczęła się drzeć, wrzasnęła ze zaskoczenia, może też i ze strachu. A ja mówię, nie martw się, ja włożę z powrotem tą głowę. No i włożyłam tą głowę z powrotem, tylko że problem w tym, że włożyłam tę głowę za głęboko, także Barbie miała już głowę, ale nie miała szyi. No i mówię, nie martw się, ja to poprawię. Ale głowa weszła tak głęboko, że nie dało się już tego poprawić i tej głowy zamontować w odpowiednim miejscu, także była sobie taka bezszyjna Barbie. Także byłam też jedną z tych osób, które zmaltretowały Barbie i tutaj chcę pochwalić scenarzystów, twórców za kreatywność, bo też wymyślili
tak zwaną dziwną Barbie, czyli Barbie, która została sponiewierana przez dzieci na różne sposoby, czy tam pomalowana kredkami, flamastrami, czy tam włosy podpalone, czy ucięte, czy nogi w wiecznym szpagacie. A także, co ciekawe, pojawiły się też nie tylko motele Barbie w tym domu razem z dziwną Barbie, które były wycofane z produkcji, ale co ciekawe, również pojawiły się też modele Kenów, które się nie przyjęły i zostały wycofane z produkcji. Także taki dosyć interesujący wątek tego, że też mamy jakieś swoje miejsce dla tych postaci, które się nie przyjęły. I to nie tylko w postaci żeńskiej Barbie, ale też tych wycofanych Kenów, którzy się nie przyjęli. Także mogę pochwalić tutaj za kreatywność w wymyślaniu różnych rozwiązań, a także za scenografię, która jest obłędna. Scenografia jest majstersztykiem. Widać, że to była ręczna robota i dekoratorzy, scenografowie to zasługują na uznanie za swoją ciężką pracę i za pomysłowość. Nawet sobie można było to poczuć, przypomnieć przy niektórych eksponatach, jak się bawiło, że na przykład właśnie nie można wyjąć z lodówki jedzenia, bo to jedzenie to jest taki nadruk, także tego nie można wyjąć, tylko sobie wyobrażamy, że to wyjmujemy, nie ma wody z prysznica, nie leci i my sobie wyobrażamy, że ta woda wylatuje. Oczywiście domki są takie, że widać, co się dzieje w środku, więc musimy sobie wyobrazić, że te ściany są zamknięte oraz raczej tam nie ma schodów, więc tak lalki wskakują i wyskakują sobie do tego domku. Samochodziki nie mają silników, a mimo to jeżdżą, a jak zostaną tam wybite z trasy, no to na bardzo dużą wysokość podskakują, bo my w czasie zabawy też tak właśnie przenosimy w stosunku do nich bardzo dużą odległość. Także czapki z głów za pomysłowość i kreatywność przy scenografii. Jeżeli chodzi o niektóre postacie, postać komediowa Alana, bo faktycznie w tych gazetkach o Barbie, to były na początku lat 2000 i ta właśnie moja znajoma miłośniczka Barbie to czytała i tam mi się potem przypomniało, że sobie tak myślę, jaki tam Alan? I faktycznie w tych komiksach z Barbie i z Kenami to czasami się pojawiał ten Alan, ten towarzysz Kena. I to był znakomity pomysł w ogóle. Michael Cera, który go grał, też ogromny talent komediowy i to było dosyć zabawne, że postać, która jest jeszcze bardziej marginalna niż Ken. Jeżeli chodzi o takie feministyczne przesłanie, to zdarzają się takie momenty, kiedy jest to tak faktycznie łopatologicznie podane. Na przykład nie podobał mi się ten monolog głównej ludzkiej bohaterki, nawet nie pamiętam, jak ona miała na imię, która miała taki długi monolog i to było takie dosyć nudne, ale że przesłanie tego było, że co kobiety nie zrobią, to zawsze będzie źle odebrane. No ale to przez różnych ludzi, bo to nie tylko mężczyźni źle czasami odbierają to, co robią kobiety, ale też kobiety niektóre, tak? Bo nie tylko mężczyźni mają konserwatywne poglądy, ale wiele kobiet ma też konserwatywne poglądy i będzie się do wielu ludzi przyczepiać, bo nie pasują do pewnych szufladek. No i to było takie, wybijało z rytmu i faktycznie no też tam pokazanie, że lalka tam Barbie jest policjantką, prezydentką, lekarką, różne role i faktycznie na koniec zwrócono na to uwagę, że to jest tylko role, nie? Bo to jest rola policjantka, prezydentka, lekarka, ale nie ma właśnie takiego charakteru, tak? Bo to jest tylko zawód, ale charakter, cechy osobowości tej lalki nie są określone i zwrócono na to uwagę. Ten film został przez firmę Mattel
wyprodukowany, czyli tych, którzy od początku produkują lalki Barbie, więc oczywiście to film został wyprodukowany po to, żeby zarobili na tym, żeby firma na tym zarobiła, ale fajne było, że ten film był taki samoświadomy i też były tam żarty z różnych zagrań marketingowych, czy też tego, że w niektórych wielkich firmach to podwładni się podlizują szefowi i nie mają własnego zdania, a jeżeli mają, no to udają, że nie mają i wszystko robią, żeby się tylko szefowi przypodobać. W roli szefa wystąpił Will Ferrell, który co ciekawe grał też w filmie Lego Przygoda ojca, który bawił się niegdyś klockami Lego, ale przestał się nimi dawno bawić i potem syn odkrywa ten zestaw i się nim bawi, a ojciec mówi nie, to wszystko ma być w jednym miejscu. Czyli też gra takiego sztywniaka i potem to zostaje odkryte, że ten szef to też próbuje się dopasować do pewnych wzorców szkodliwych, czyli szefa, który musi mieć zawsze rację i jest twardy, surowy, a w rzeczywistości też go to uwiera i też chciałby sobie pozwolić też na luz, na zabawę, na to, żeby cały czas nie być tym sztywniakiem. Także to też jest dosyć interesujący pomysł. Początkowa scena z tym, z Odysei Kosmicznej, parodia to też była dosyć zabawna, no bo faktycznie lalka Barbie to stanowiła wielki przełom, no bo wcześniej lalki dla dziewczynek, no to raczej tylko były niemowlaki. No, może tam się, wiadomo, też zdarzały jakieś inne, ale głównie to były niemowlaki, więc lalka Barbie była rewolucją. Natomiast co mi się w tym filmie, może jeszcze co mi się nie podobało, to właśnie to, że czasami postacie mówiły do siebie deklaracjami politycznymi, socjologicznym, jakimś słownictwem takim właśnie polityczno-socjologicznym, że to nie były takie zwykłe dialogi, tylko na przykład dziewczynka tam rozmawia z Barbie, która się przedostała do prawdziwego świata i mówi, że ty jesteś odpowiedzialna za opresję, ty faszystko. No nie była to taka zwykła rozmowa, tylko brzmiało to bardzo sztucznie, także to uwierało. Natomiast to, co mi się w tym filmie najbardziej podobało, to wątek Kena. Ja sobie teraz słucham do znudzenia, ciągle powtarzam piosenkę Kena, sobie włączam, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Jest taka wzruszająca, chwytająca za serce, jest taka bardzo ludzka. Czyli to są lalki, Ken i Barbie, a właśnie po wyjściu z kina można było sobie pomyśleć, no zaraz, przecież to jest o ludziach, tak? To nie jest film o Kenie i Barbie raczej, tylko to znaczy też, ale zachowania między nimi to świetnie można przełożyć na to, oczywiście to jest uproszczone, na to, co się dzieje w świecie ludzi. Także wzruszające wyznanie, deklaracja Kena. Zresztą nie jest to tylko jeden Ken i nie jedna Barbie, bo są główne postacie. Ken plażowy i stereotypowa Barbie, ale jest też reszta lalek w Barbielandzie, to są Barbie. Natomiast jest jeszcze reszta Kenów, też to są Keny, różne tam mają funkcje. Jest jeszcze jeden Alan, który jest wiadomo marginalną postacią, dodatkiem do Kena i też to przeżywa, bo jeszcze jest na dalszym planie niż Ken. Jednego Kena to zauważyłam, że grał Scott Evans, czyli brat Chrisa Evansa, który grał Kapitana Amerykę. Także brat nie tylko rodzinnie, ale też po fachu można powiedzieć, bo wybrał tę samą ścieżkę zawodową. I zostaje podjęty wątek, że Ken jest dodatkiem do Barbie. Że to Barbie, czyli kobiety, są właściwie tylko eksponowane, jeżeli chodzi o te lalki. Tylko Barbie, a Ken no to jest tylko jakiś dodatek.
Taki niewiele znaczący, pełni tylko funkcję ozdobną. Jest tak doczepiony, nie istnieje jako sam w sobie. I fajne było to, że Ken w końcu dochodzi do zrozumienia, że on nie jest, nie musi być dodatkiem do Barbie, że jego szczęście nie zależy od niej, tylko on sam w sobie jest wartościową jednostką. I fajna była na końcu ta koszuleczka, tam była K na początku i dalej enough, enough, czyli K, litera od Ken, i enough, czyli wystarczy, czyli ja, Ken, jestem samowystarczalny sam w sobie, nie potrzebuję dopełnienia, bo sam jestem autonomiczną jednostką, która nie potrzebuje doczepki. I właśnie to, że Barbie powiedziała Kenowi na początku, że na końcu, że ja cię bardzo przepraszam, że ja cię ignorowałam, że w ogóle byliście na marginesie, tak? Że nie każda impreza musi być babska. Na początku tak było pokazane, że się Barbie bawią w tym domku Barbie, gdzie nie ma ścian, nie zamykają domu z zewnątrz, tylko widać, co jest w środku. I Ken chce wejść, a Barbie mówi, no to jest babska impreza, nie? Natomiast potem Ken, gdy dostaje się do prawdziwego świata, to widzi, że niektórzy mężczyźni są na szczycie, dzierżą władzę i są ważni. I Ken też chce być ważny. Ale tam pada też takie dosyć ciekawe stwierdzenie w tym filmie, bo Barbie wchodzi na spotkanie zarządu firmy Mattel, tam są, wiadomo, ci wiceprezesi, jest prezes i ona mówi, że kobiety są uciskane, że jest patriarchat i jest tam jeden pracownik, który tam wszedł, a który jest szeregowy i nie jest w zarządzie i mówi, no a ja jestem mężczyzną i ja nie dzierżę władzy, nie? Czyli jest tu takie zwrócenie uwagi. Także ten film też zwraca uwagę na pewne niuanse i też zwróciło uwagę, jak Ken razem z innymi Kenami przejęli władzę w Barbielandzie, co było odwróceniem pierwotnej sytuacji, bo pierwotnie były tylko Barbie, Keny to tylko służyły, żeby stać i ładnie wyglądać. Natomiast Ken plażowy był wkurzony, wrócił z prawdziwego świata i odwrócił sytuację. Czyli wszystkie Keny rządziły, a Barbie nie miały nic do gadania, tylko musiały ładnie wyglądać i tam ewentualnie podawać drinki. I był taki moment, że właśnie jedna Barbie, która tylko podaje tam drinki, piwo, to mówi, że nie powtórzę dokładnie, ale coś w stylu kocham to, że ja nie muszę myśleć, że mam czystą głowę. I to jest zwrócenie na właśnie, to było ciekawe i co zwróciło moją uwagę właśnie ze względu na to, że to jest takie prawdziwe w świecie ludzi. I to nie chodzi tyle nawet o kobiety, tam historię kobiet, ale w ogóle na nas wszystkich, na wszystkich ludzi, no bo tu jest, w nas zawsze będzie takie napięcie, bo z jednej strony chcemy być indywidualnościami, ale często jak jesteśmy indywidualnościami, to jesteśmy wolni, niezależni, ale tracimy wspólnotę z innymi ludźmi, kontakt, relacje. Ale jeżeli jesteśmy za bardzo zależni, za bardzo idziemy we wspólnotę i nie myślimy o sobie, to mamy relacje, ale tracimy niezależność. Tak samo, jeżeli na przykład jesteśmy podporządkowani, jeżeli na przykład tylko w określonej roli jesteśmy, że na przykład siedzimy tylko w domu i nie chodzimy do pracy, zajmujemy się dziećmi, no to
mamy ograniczone możliwości w życiu. Mamy ograniczone możliwości, nie rozwijamy się za bardzo, ale z kolei pokonywanie kolejnych stopni w życiu zawodowym, rozwijanie się, poszerzanie wiedzy, rozwijanie intelektualne, to jest pewien ciężar. Ciężar istnienia, ciężar świadomości. Musimy podejmować pewne bardzo ważne decyzje. Ta nasza wiedza, którą zbieramy, to jest pewnym ciężarem, bo wtedy widzimy, ile jest problemów, ile jest nieszczęść na świecie. Jeżeli mamy władzę, no to też władza to nie jest tylko przywileje, że mogę sobie robić co chcę, bo jestem królem, jak to było w Królu Lwie. Tylko jak powiedział Mufasa, byciem królem to nie tylko możliwość robienia tego, co się chce, bo władza to też jest pewien ciężar, też obciąża. Nasze decyzje mają konsekwencje nie tylko dla nas, ale także dla innych. A jak jesteśmy dyktatorami, którzy nie zwracają uwagi na innych ludzi, tylko wiadomo, pod siebie wszystko robimy, to i tak kiedyś to nam wypali w twarz i fatalnie z tego powodu skończymy. Także jest władza to także odpowiedzialność, ogromny ciężar i jeżeli chodzi o takie role, gdzie nie mamy władzy, to nie mamy sprawczości, wpływu, jest to ograniczające, ale z drugiej strony też niewiedza i brak władzy może być dla pewnych jednostek błogosławieństwem, bo nie są obciążeni tym, że muszą podejmować decyzje, jak rządzić, jak pewne rzeczy zmienić, nie są świadomi pewnych nieszczęść. Oczywiście, ja szczerze mówiąc bym tak nie chciała funkcjonować osobiście. Ja, jako jednostka, takie mam cechy charakteru, że dla mnie by to było nieszczęściem, pomimo tego, że wiedza wiąże się z pewnym ciężarem, świadomość wielu nieszczęść, jednakże niektóre jednostki w tych pewnych określonych ramach są szczęśliwe i nie chcą z nich wychodzić. Jest to dosyć ciekawe. I Barbie, gdy widzą, że Keny przejęły władzę, to znowu ich pokonują i znowu chcą rządzić. Ale ta stereotypowa Barbie i plażowy Ken dochodzą do wniosku, że zaraz, nie tędy droga, nie ma tak, że tylko jedna strona wygrywa. Nie. Tylko my, Kenny i Barbie i Alan też, musimy ze sobą współpracować. Musimy wziąć się za ręce i iść przez życie razem. Razem, bo my wszyscy jedziemy na tym samym wózku. I jeszcze był taki właśnie, to jest dosyć bardzo ważne, wątek, że Ken, no wiadomo, Keny no to niby symbolizują właśnie ten świat mężczyzn, a Barbie no to świat kobiet, że władza, przywileje to nie wszystko, bo prawdą jest, że w świecie niektórzy mężczyźni i niektórzy mają władzę i z tego tytułu przywileje, ale właśnie to nie jest synonim szczęścia. Nie, bo jest pewien aspekt życia, który jest bardzo ważny i jest zaniedbywany też w naszym świecie, czyli życie emocjonalne. Nie uczy się nas najczęściej w domach rodzinnych czy w szkołach wciąż, nie wiem, znaczy z tego co czytam, to wciąż niestety w polskich szkołach się tego nie uczy. Za moich czasów też niestety tego nie było. Nie uczy się rozpoznawania swoich emocji, nie uczy się zarządzania swoimi emocjami i bezpiecznych sposobów rozładowania swoich emocji. I to jest zabójcze, zwłaszcza dla mężczyzn, bo kobiety oczywiście też się zdarza, ale kobietom się pozwala na emocjonalność, na to, żeby się wypłakały przed przyjaciółkami, koleżankami. Natomiast mężczyznom się na to niestety wciąż nie pozwala, chociaż powoli to się zmienia, ale właśnie w tym konserwatywnym ujęciu to mężczyzna zawsze ma być silny, zwarty i gotowy. I jak to się kończy? Chorobami, alkoholizmem,
albo na nieszczęście samobójstwami, gdyż 85% do 90% samobójców to są mężczyźni. No ale każde samobójstwo jest ogromną tragedią, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Zawsze utrata człowieka jest czymś straszliwym i potem ludzie często z otoczenia myślą, no przecież czy mogliśmy temu zapobiec? Czy mogliśmy temu zapobiec? Właśnie Ken uczy się tego przez swoją drogę, przez swoją drogę pokazaną w tym filmie, że emocje, rozpoznawanie swoich emocji oraz szanowanie ich, a także zdrowa relacja z Barbie oraz swoja odrębność to są bardzo ważne rzeczy. A Barbie uczy się, że nie tylko Barbie mogą mieć coś do powiedzenia w Barbie Landzie, ale Keny też i powinniśmy właśnie na równi w tym uczestniczyć, ponieważ wszyscy jedziemy na tym samym wózku. I to jest właśnie ten morał, ten aspekt tego filmu, który mi się cholernie podobał, czyli właśnie scenografia obłędna, niektóre pomysły na postacie fantastyczne, niektóre aspekty zabawy z lalką Barbie, które były pokazane, to też przywoływały różne wspomnienia z dzieciństwa i to było cudowne. No i właśnie na końcu, i to jest też morał dla ludzi, wszyscy jesteśmy na tym samym wózku, wszyscy w życiu uczestniczymy i powinniśmy współpracować między sobą i siebie wzajemnie wspierać i być dla siebie życzliwymi, bez względu na dzielące nas różnice. I z tym pozytywnym akcentem kończę ten film. Dajcie znać w komentarzach, jak mój film Wam się podobał, czy się zgadzacie z moimi spostrzeżeniami, a także jak Wam się film Barbie podobał i przekaz w nim zawarty. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i do następnego.